Cześć, z tej strony Maciek. Gram w zespole Taste from Nebula, gram na gitarze oraz na klawiszach. I bardzo mi miło, że ktoś może się interesować tym, jakiego sprzętu używamy u nas w zespole. Może zacznę od gitar. To jest moja główna gitara. Nie jest to nic takiego specjalnie ani drogiego, ani to nie jest jakiś wysoki model. To jest chyba 97 rocznik, standard chyba tele. Kupiłem ją używaną, jakieś kiedy to było, w 2008 roku. I wtedy wyglądała jak nowa. Teraz już tak nie wygląda. Ja jestem generalnie fanem takich poobijanych gitar, aczkolwiek nie podoba mi się ten dzisiejszy trend takiego sztucznego postarzenia gitar, bo gitara powinna wyglądać w taki zniszczony sposób ze względu na używanie jej na koncertach, na trasach. Także to jest moje tele. Czy coś w niej zmieniałem? Zmieniałem pick-upy. Nie wiem, jakie były w środku i nie pamiętam, jakie są teraz, ale są to pick-upy Fendera. I wiem, że są minimalnie słabsze, mają słabszy sygnał niż te, które miałem, dzięki czemu ona jest taka jeszcze bardziej, ten singiel jakby jest słyszalny w niej. Zmieniłem też klucze na klucze blokowane Gotoha. I też chodziło mi o te takie vintage'owe główki, bo lubię wszystko, co jest takie dosyć stare, vintage w gitarach. Mam tu też customowe gumeczki od Grolscha, żeby mi się potencjometry nie ruszały. Także można się napić piwa i zarazem mieć straplock lub taką blokadę do potencjometru. Gitara jest dosyć mocno pobijana. No, to chyba, to jest Telecaster, zwykły. Także to jest moja główna gitara. To jest moja druga gitara, której używam na żywo. To jest Gibson SG Special z 2004 roku. Kupiłem ją nową, czyli mam ją już 12 lat. Pamiętam, że wisiała w taki sklep rock and roll. Znaczy już go nie ma tam, w centrum Warszawy był wtedy. I pamiętam, że wisiała w takiej gablotce z pleksy sobie na haku i strasznie mi się podobała i w ogóle marzyłem o niej i udało mi się ją zakupić w tym momencie. Pamiętam, że dostałem zniżkę na nią chyba ze 300 ze względu na jeden taki odprysk lakieru, który tam był. Teraz ciężko go będzie wyłowić, ponieważ ona jest jednym wielkim odpryskiem lakieru. No, także jeszcze mi się udało ją taniej wyrwać. Z perspektywy czasu nie wiem, czy sprzedawca byłby zadowolony z jej aktualnego stanu. Ma sporo jakby tych ran wojennych. Widać, że tutaj są pick-upy jakby tak jak w SG Special. To są Classic 57, dobrze mówię? Czyli te takie z Les Paula pick-upy, bądź z SG Standard chyba. Kupiłem ich głównie ze względu na wygląd, bo o wiele lepiej wyglądają, nie lubię otwartych pick-upów. A poza tym przy okazji jednak brzmią lepiej, bo znaczy bardziej mi się podobają, mają trochę słabszy sygnał, są bardziej vintage. I zmieniłem też klucze na Gotochy blokowane, żeby szło szybciej zmienianie strun i generalnie trochę lepiej trzymają, choć wiadomo, że struna G się rozstraja jak we wszystkich Gibsonach. Oprócz tego nic nie ruszałem. Tak, nic nie ruszałem. Wszystko jest oryginalne, progi oryginalne. No i to jest gitara, której nigdy się nie pozbędę, choćby nie wiem, co to jest moja pierwsza porządna gitara. I no, mam do niej taki dosyć mocno osobisty i emocjonalny stosunek. Także ona ma u mnie dożywocie, choć ja generalnie mało zmieniam sprzętu, jeżeli chodzi o gitary, to raczej nie pozbywam się gitar. Wszystkie gitary, które w życiu miałem,
Nadal wszystkie mam. Także nie jest tego dużo, ale generalnie jeżeli chodzi o gity, to się raczej ich nie pozbywam. No, także to jest druga gitara, której używam na żywo, czyli mam jakby w tym takim live'owym setupie dwa całkowicie inne brzmienia, bo Telecaster i Gibson SG, także jakby dwa bieguny gitarowego brzmienia i kiedyś nawet zdarzyło mi się wziąć 3 gitary na trasę, ale to jest już niepotrzebne, bo w salach, w których gramy, sprzęt nie jest aż tak wysokiej jakości, żeby oddać te wszystkie niuanse, także to spektrum pomiędzy tele a SG wystarczająco jakby zapełnia całość potrzeb, które mam gdzieś tam przy okazji grania koncertów i myślę, że zostanę przez jakiś czas jeszcze przy tym zestawie tele i SG. Poza tym to są dwie moje ulubione gitary i ciężko będzie ich się jakby pozbyć. To jest moja trzecia gitara, której używam głównie na próbach, używałem też jej na koncertach, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie ma takiej potrzeby, żeby brać aż tyle gitar na trasę. No to jest gitara, którą dostałem od Fendera i no jestem bardzo zadowolony. Jest to taka gitara, która jest mało uniwersalna, trzeba przyznać, bo ma dosyć ostre i takie jazgotliwe brzmienie, ale o dziwo bardzo dobrze się na niej nagrywa w studiu, bo bardzo wiele takich ścieżek nagraliśmy na niej, które jakby jakieś ciężkie brzmienia, ciężkie gitary brzmiały najlepiej na przykład właśnie paradoksalnie na tej gitarze. Nic w niej... A nie, przepraszam, zmieniłem mostek, ponieważ to jest ten model American Vintage Reissue, czyli to jest gitara zrobiona według tych specyfikacji oryginalnych, tam nie wiem, z lat 60. czy 50. I łącznie ze wszystkimi wadami, więc akurat w przypadku Jazzmasterów mostek jest jakby jedną z tych wad, właściwie chyba jedyną. No, gitara się mocno rozstrajała i struny potrafiły, szczególnie przy tej grubości, dosyć grubych strun używamy, to są 11,56. W latach 60. nie było takich grubych strun, więc też żłobienia w mostku oryginalnym były za wąskie, przez co struny potrafiły wyskakiwać. Natomiast jest taki specjalny mostek Master Bridge, który właśnie zaczął od produkcji tych takich mostków do Jazzmastera specjalnie zrobionych i rozwiązuje wszystkie problemy. Jakby można sobie kupić i wszystko jest super i przy wajchowaniu, czego ja nie robię normalnie właściwie, to gitara zostaje jakby w stroju, nic się nie rozstraja. Chciałem generalnie złotą, ale nie było już. Była biała, która też wygląda super i o dziwo mam ją 2 lata, niecałe 3 lata i zaczęła już żółknąć. Jakby gitara była w takim kolorze, nie wiem, czy to będzie widać, ale generalnie była biała, znaczy główka jest nadal biała, natomiast korpus był też biały, teraz już jest żółtawy, bym powiedział, a był biały wcześniej. Także 2 lata wystarczyły, żeby ten lakier zaczął żółknąć. O, wypadła mi wajcha, to dlatego, że pewnie jej nie używam. No, także nie mogę się doczekać, aż będzie jeszcze bardziej taka styrana, jeżeli chodzi o wygląd. Może zacznę ją brać na trasy. Generalnie w tym momencie jest to gitara studyjna. No. Na co dzień używamy wzmacniaczy Fendera z 2 powodów. Pierwszy to, że są po prostu mega, a drugi powód to jest taki, że współpracujemy z firmą Fender i to jest super współpraca, no bo generalnie tak byśmy używali tych wzmacniaczy. Natomiast przez wiele lat używaliśmy stacków, jakichś kolumn oręża, headów różnych i to też było fajne, natomiast zawsze brakowało nam tej takiej wyrazistości w górze, która przenosi te wszystkie jakieś tam detale w pogłosach i
w delayach i okazuje się, że na Twinie to wszystko wychodzi super. Szczególnie, że mało gramy jakichś takich riffów gdzieś tam w dole, nie ma potrzeby, żeby cała paka tam chodziła i żeby było dużo dołu. No i to jest Fender Twin Reverb, jakby mega prosty wzmacniacz. No tylko trzeba mieć efekty do niego, no bo on sam w sobie ma tremolo, ale też nie używam jakby tego tremolo. Także mój sygnał to jest gitara, pedalboard i piec i wszystkie efekty idą z pedalboarda. Znaczy kurczę, no właściwie to nie ma o czym opowiadać, no tu jest jakby głośność, treble, middle i bass i w zależności od upodobań można sobie kręcić jak się chce. No kurczę, no super wzmacniacz, im dłużej go mam, im dłużej go używam, tym bardziej mi się podoba. Nie mam stałych ustawień w zależności od klubu, od sali. Zawsze gdzieś tam po sugestiach naszego dźwiękowca trzeba pewnie czasami coś zmienić. I też nie uważam, że jest coś takiego jak jakiś sweet spot czy coś takiego. Generalnie wszystko zależy od muzyki, od gitary, od gitarzysty, od zespołu. No, także no, po prostu się go włącza, daje się wszystko na środek i już jest fajnie, nie? Zresztą właściwie tak to wygląda w tym momencie. No, jakby, no, to jest prosty wzmacniacz, który super brzmi, stary jak świat. No tak, no jakby ostatnim elementem sygnałowym jest cała podłoga z efektami. To jest jakby stan na teraz, no bo gdzieś tam co jakiś czas pewne elementy wyskakują z pedalboarda, niektóre wskakują, niektóre wracają, niektóre już na zawsze wypadają. Także to jest w wiecznym jakby tam ruchu konstrukcja. Natomiast to jest zdecydowanie ta postać, której jestem najbardziej zadowolony, jakby nie ma problemów jakichś z brumieniem, z jakimś po prostu takich czysto praktycznych problemów, które potrafią zepsuć nastrój na trasie. No tak, i generalnie kiedyś miałem większego pedalboarda i więcej efektów, ale z biegiem lat cały czas to upraszczam, żeby to absolutne minimum ze sobą wozić i też żeby bardziej się skupić na nagraniu, a nie na klikaniu w efekty. I w tym momencie, żebym się nie pomylił, no zaraz zobaczę. Generalnie jest tak, najpierw jest tuner, potem mam łami i potem, nie pamiętam kolejności, chyba najpierw jest full tone, full drive 2, potem jest OCD, potem jest kopia rata, autorstwa naszego perkusisty. Taka sprzed 10 lat chyba, ale brzmi lepiej niż rat, bo mam też rata, ale ta kopia mi się bardziej podoba. I potem jest tak, potem jest volume i potem przechodzi to na drugą stronę do delaya DD20, potem jest phaser, delay i potem jest looper i na końcu jest reverb i to wzmacniacz. Tuner to wiadomo do czego służy, natomiast efekt, który jest taki najbardziej, przynajmniej dla mnie charakterystyczny, to jest łami, ponieważ bardzo dużo używam i to raczej nie w taki sposób ten taki kompulsywny, tylko jako harmonizer. Że jak się doda jakiś, nie wiem, pogłos, to no, brzmi bardzo tak przestrzennie i mega tak, znaczy bardzo muzycznie, nie? Zresztą na przykład jest taki numer z nowej płyty, nazywa się Lifter. No
także no bez tego brzmiałoby to bardziej tak normalnie. Także no, można fajne rzeczy robić. Ja no, wręcz nadużywam tego efektu i to jest... Śni mi się po nocach, że mi się zepsuje na trasie i będzie problem. Także myślę o zakupieniu backupu drugiego egzemplarza, żeby mieć święty spokój. Też używam czasami w tej jakby z dolną oktawą. Też brzmi fajnie. No i dalej mam czystery, bo generalnie nie używam takiego czystego. On jest taki, troszeczkę ma za mało charakteru, to jest czysty sygnał. Wolę go lekko gdzieś tam zboostować, ja to robię za pomocą Fultona. Się lekko łamie wtedy. Dzięki temu jakby gitara, tak, szczególnie przy Telecasterze, to wychodzi ten charakter. No tak, no i tu mam główny przester, taki w sumie nie za dużo gainu. I mam też taki przester mocniejszy, który jeżeli zboostuję sobie jeszcze tym, no to jest w sumie high gain już. Także o dziwo Twin daje radę nawet przy takich cięższych rzeczach, choć no niedużo tego gramy. Także odpowiednia konfiguracja, jakiś tam przester plus boost, sam boost, to można różne jakby poziomy tego jakby gainu uzyskać. Właściwie każdy taki poziom jestem w stanie sobie za pomocą tych 3 kostek uzyskać. Dalej mam volume, no to używam go do robienia swelli, czyli jeżeli sobie na przykład włączę w ten sposób, albo sekundę, może w ten, to mogę sobie robić fajne swelle. No jeszcze fajna rzecz to swelle takie z łami, daje takie poczucie, że to wszystko jest jeszcze większe. Aha, jedna fajna rzecz, która mi się podoba, to jest akurat łami 4. I to jest jeszcze to łami, które nie ma polifonii, czyli nie wiem, na czym to polega, ale generalnie wszystkie pogi są polifoniczne, przez co jak się wypuszcza akord z oktawą, to na łami nie ma tej polifonii i coś takiego dziwnego w tle dzieje, to jest jakby tak słychać tą cyfrę. Co akurat no, mi się podoba i dlatego nie chciałbym przeskakiwać ani na poga, który jest no, mniejszy i pewnie byłby wygodniejszy, natomiast no, to jest rzecz, która mi się bardzo podoba akurat w łami i daje to jakiś dodatkowy jakąś nieprzewidywalność. No tak, no i jako, że gramy taką muzykę, jaką gramy, no to mamy sporo tych efektów takich przestrzennych, akurat mam 2 delaye i pogłos. To wszystko jest cyfrowe, ale to w dzisiejszych czasach jakby do użytku live, jakby no, nie jestem już takim purystą, żebym słyszał różnicę, szczególnie w takiej ścianie dźwięku, jak na żywo. No i tu mam DR20, kilka programów, to jest akurat program do swelli. Taki no, analogowe brzmienie, tam w którymś tam powtórzeniu to słychać. No i mam też
taki program pod tremolowanie, czyli rzecz, którą dosyć często robimy. No, dzięki temu jest jakby taki efekt smyczkowy wręcz, bo jak się to połączy z taką ciężką sekcją rytmiczną i się jadą dwie gitary, jakieś fajne melodie, no to kurczę, jest, tak trochę się robi symfonicznie. Więc no, to jest w sumie jeden z takich ważnych efektów dla nas. No i tu mam dwa efekty Strymona, które no, to są jakby dwa ostatnie efekty, które sobie kupiłem i jestem mega zadowolony, bo jakby jakość i to, że są te banki różne, które można sobie przełączać i mam zaprogramowane jakby ustawienia do każdego numeru, więc nie muszę już myśleć o tym, żeby coś tam zmieniać podczas koncertu, tylko sobie przełączam program i wiem, że pod tym guziczkiem mam odpowiednie brzmienie i o wiele rzeczy to ułatwia, nie muszę się aż tak skupiać na klikaniu. Mamy też jeszcze po drodze phaser. No, phaser po prostu. To jest ten Phase 90, tylko model Eddie'ego Van Halena. Nie wiem w sumie dlaczego akurat taki brzmi fajnie. Mam jeszcze Small Stone'a, ale który osobiście mi się bardziej podoba, ale jest za duży. Nie mieści mi się w pedalboardzie. No i mam jeszcze looper. No, zwykły looper. Jako że na nowej płycie mamy pewne partie, czy więcej partii niż gitarzystów, pomyślałem sobie, że może pewne rzeczy loopować na żywo i dzięki czemu będzie to bardziej takie autentyczne, mniej będzie jakiegoś oszukiwania. No i to sobie gra. A ja mogę grać drugą partię. No także to się przydaje po prostu ze względów praktycznych. Kupiłem ten looper, bo chcieliśmy jak najwięcej rzeczy robić na żywo, nie używać ich w backing trackach. No to jeżeli chodzi o gitarę, no to chyba wszystko. W TFN gram również na klawiszach. Na bardzo niskim poziomie i używam dosłownie kilku brzmień, nie we wszystkich numerach, też gram na klawiszu. Używam od zawsze używam akurat klawisza Roland Juno G, właściwie Juno G. I jakby w miarę używania coraz lepiej poznaję ten klawisz i okazuje się, że jest mega jakby taki, ma szerokie spektrum brzmień i naprawdę można fajne rzeczy na nim zrobić. Ja używam dużo na przykład takiego brzmienia Rhodesowego. Że takie podstawowe brzmienie w nowych numerach używam też na przykład jakichś arpeggiatorów, takich bardziej syntowych rzeczy. Czy jakichś takich leadów.
No jeszcze więcej arpeggiatorów. No także w zależności od utworów, które gramy. Natomiast jeżeli chodzi o studio, to cały czas coś kręcimy i cały czas szukamy innych brzmień, także ciężko powiedzieć, ile brzmień jest wykorzystanych na płycie, szczególnie, że często łączymy dwa różne brzmienia, bądź przepuszczamy przez wzmacniacze gitarowe, bądź przez pedalboarda, żeby jakoś to ubrudzić lub użyć jakiegoś lepszego delaya czy pogłosu. No, także to jest tylko taki dodatek, czasami gram, żeby jak najwięcej rzeczy było na żywo, a jak najmniej nie na żywo. No i to jeżeli chodzi o mój sprzęt koncertowy, to jest wszystko. Akurat taki mam tutaj kącik stworzony. Na żywo też tak to wygląda i czuję się tu bezpiecznie.